Witam wszystkich. Dalszy ciąg prac. Auto, zawieszenie rozebrane. Rama wstępnie wyczyszczona. Układ hamulcowy też częściowo rozebrany. Ale pojawił się problem właśnie w tym miejscu. Prawdopodobnie z tego powodu właśnie krzywy jest zderzak. Jak przyjrzycie się na innych filmach przodu auta, widać, że zderzak z lewej strony idzie do góry, dotyka prawie listwy, znika ta szczelina między listwą a zderzakiem i to prawdopodobnie jest przyczyna tego. No najprawdopodobniej to na pewno, dlatego że zderzak jest przykręcony tutaj w tym miejscu, gdzie jest listwa do zderzaka. Auto jest wypoziomowane. Położyłem poziomicę tutaj, jest idealnie w poziomie i mierząc jest 2 cm różnicy między tą stroną a tą, a oprócz tego po centymetrze jest na dziurach, czyli całe jest to wyżej. Będę musiał obciąć tego wąsa. On w ogóle jakiś pokrzywiony taki jest, więc wytnę też z tego drugiego samochodu i wymienię go, wypoziomuję, ustawię i będzie ok. Tak, poza tym rama wyczyszczona. Jak widać też w miejscach, gdzie była brudna z oleju, jest w stanie idealnym, normalnie jak nowa. Tak zostało mi jeszcze popiaskować niedostępne miejsca. Wymienię wąsa. Muszę jeszcze wyczyścić ścianę. Tutaj już dziury zaspawane. Zostało całe mi to wyczyścić, góry już częściowo też wyczyściłem. Okazały się jakieś dziury, które też muszę zaspawać. Muszę odkręcić jeszcze wspomaganie hamulca, pompę, po to, aby wyczyścić całą ścianę grodziową. Ale już bliżej jak dalej. Myślę, że niedługo zaczniemy już składać kolejny etap prac zakończony. Rama, ściana grodziowa, podszybie malowane. Przy czyszczeniu okazało się, że tu znajdują się numery i z drugiej strony oprócz tego, tak jak mówiłem, ramię wąsa jak wał wymieniłem. Ustawiłem sobie, różnicą jest, że w tym nowym jest sześciokąt, stare było okrągłe, ale nie ma to znaczenia. Oprócz tego przy wycinaniu z poprzedniego auta tego ramienia okazało się, że to auto akurat jest z początkowych lat produkcji, czyli z pierwszego roku produkcji, 68 rocznik. Był zbudowany na ramię Thunderbirda, a tamto auto jest z ostatniego roku produkcji i znalazłem z nim wzmocnienia dodatkowe. Ford zrobił, nie wiem w którym roku, bo tamten jest z ostatniego, tak jak mówiłem,
to wzmocnienie. I z drugiej strony też jest. Wcześniej tego wzmocnienia tutaj nie było. Ja przy wycinaniu tego wąsa zauważyłem te wzmocnienia. Te dwa akurat wyciąłem już i wpawałem tutaj. Oprócz tego pod belką, tutaj pod spodem, tutaj z tej strony dokładnie, są spawane również wzmocnienia. Taka blacha wyprofilowana około 5 mm. Ona tu pod spodem jest chwycona w tym miejscu, z drugiej strony i pod kielichem. I dodatkowe dwa wzmocnienia są na uchwytach skrzyni biegów, spornika skrzyni biegów. One są tam z tyłu i przez środek idzie spornik skrzyni, a z drugiej strony jest przyspawany też taki płaskownik 5 mm do ramy zewnętrznej. A więc Ford chyba sam już zauważył, że konstrukcja była zbyt wiotka i zrobili wzmocnienia. Ja też będę chciał je przełożyć, ale pomalowałem już samochód, czynną ramę i ścianę grodziową, ponieważ chciałem, żeby pod tymi wzmocnieniami, które wspawam, też było to wymalowane. Zostało mi jeszcze wyciąć te wzmocnienia z tamtego auta, wpawać je tutaj i wtedy zrobię jeszcze poprawki lakiernicze, bo wiadomo, przy spawaniu część lakieru się wypali. No i zostało mi czyścić zawieszenie. Oprócz tego ciekawostką są sprężyny. To jest sprężyna z tego samochodu 68, a to jest sprężyna 71. Jest niższa, ale grubsza. No i po wspawaniu elementów wzmacniających będę czyścił po kolei zawieszenie, wahacze i zaczniemy składać pomału samochód. Serwa, jak widzicie, nie wykręcałem. Udało się wyczyścić przyświertką palcową dookoła. Jest też pomalowany kolor ściany grodziowej. Jak dla mnie efekt zadowalający.